W tym odcinku zobaczycie wizytę w Gniotpolu, gdzie Wolwij musiał przejść małą, szybką przeróbkę nad kola. Później, w trakcie załadunku, poruszę mega ważny temat bezpieczeństwa kierowcy na drodze. I nie tylko. Popatrzcie, jak ważne jest to dla kierowcy, a przede wszystkim dla bezpieczeństwa. Rozpoczniemy program polecania firm, które dobrze traktują kierowców zawodowych. Serdecznie pozdrawiam firmę Wolf Gustav. Zdarzy mi się lekko zaspać. Miałam godzinę temu już jechać. Przez korki i brak parkingów będziemy zmuszeni jechać na zakazie. Więc proszę przygotować się na materiał pełen emocji. Miłego oglądania! Ja to już jestem stałą bywalczynią w Gniotpolu. Dzisiaj przypadek jest taki, że przerabiamy nadkola. Bo jak założyłam szerokie koła, jak zmieniałam felgi, to teraz się okazało, że jak tutaj to nazywają w Gniotpolu, jest kolizja. No i niestety koło się tak nie do końca mieści. Tak na siłę wejdzie, ale no, jeździć się na tym nie da. Bo jest raz żerant i ta opona tam musi się wciskać, a dwa, żerant ma śrubę. Ile waży taki zestaw? Dzisiaj mamy okazję sprawdzić. Paliwa mam bardzo mało. Patrzcie. Taki ładunek dzisiaj mamy. Patrzcie. Rolka za rolką, 7 ton, każda rolka tona. Jedna będzie przylegać do drugiej oczywiście. A w ogóle to dzień dobry. Teraz postarałam się powiedzieć coś mądrego do właścicieli firm albo od ludzi kompetentnych w firmie i odpowiedzialnych za specyfikacje techniczne zamawianego sprzętu. Popatrzcie, jak ważne jest to dla kierowcy, a przede wszystkim dla bezpieczeństwa i dla bezpieczeństwa wszystkich użytkowników drogi, to jaki sprzęt się zamawia. Patrzcie, już Wam mówię, o co chodzi. Wyobraźcie sobie, że zamawiałam sobie tylko w zestawie takie standardowe uszy do zapinania. I teraz tak, jak większość sprzętu w gigantycznych firmach, tak zwanych kołchozach, właśnie opiera się tylko na takich. Oczywiście te uszy różnie wyglądają, mają różne kształty. Czasami leżą, czasami gdzieś tam coś tam, ale generalnie chodzi o odległość. Jeżeli jest taka firma, która sobie zamawia tylko o takie uszy, jak teraz mam taki ładunek, nie? Który jest generalnie super niebezpieczny i trzeba go porządnie zabezpieczyć. Tu, patrzcie, pasowałoby mi, ale tylko jeden, widzicie? A ja sobie założyłam dwa, bo mam takie dziury. Tutaj, popatrzcie, już by mi się mijało, nie? Nic by z tego nie było. Popatrzcie, dopiero tak wyszło. Więc oczywiście można w którymś innym miejscu zacząć ładować, ale to nigdy w życiu nie będzie tak, że będzie na wszystkie pasować, nie? Bo to jest tak zrobione jak pod jakieś tam standardowe europalety. Więc popatrzcie, tu, tyle co tyle i tak dalej. Nic by nie pasowało. Więc jak zamawiacie sprzęt i zależy Wam na tym, żeby Wasza firma była firmą bezpieczną, dbającą o bezpieczeństwo, ja wiem o tym, że nie każdy podchodzi jakoś sercem, powiedzmy, do bezpieczeństwa, ale w firmie na pewno wszyscy podchodzą sercem do składek ubezpieczeniowych, bo bezpieczeństwo wiadomo, że się przykłada na pieniądzem, więc jak zamawiacie, pamiętajcie o tym, żeby tych dziur na pasy było jak najwięcej. Dajcie kierowcy szansę być bezpiecznym. No dobra, tam belka. Jeszcze naprzód. To wszystko pozabezpieczane, więc spoko. Te deski jeszcze z góry przełożę tutaj, żeby właśnie na wysokości ładunku było jak najwięcej desek. Także generalnie teraz mam takie uczucie, że zrobiłam 100% tego, co mogłam zrobić, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo. Teraz będę jechać z wolną głową. Mogłam dać po jednym pasie, zaoszczędzić pół godziny pracy. Jadę na sam zachód Niemiec z tym, więc wiecie, później bym się zastanawiała. Jak mnie policja złapie, to pewnie tak czy tak mi każą dołożyć po jednym pasie, więc wtedy zapinać na parkingu, a do tego zapiąć to za mało, bo kara tak czy tak jest. Patrzcie, mam zrobione z głowy. Ja teraz to lepiej wygląda, nie? Przyznajcie. No dobra. Wszystko załatwione, dokumenty załatwione, godzina załadowana, spięcie. Tak to ja lubię pracować. Kurczę, wiecie co, jak ja lubię takie firmy, jak ja bym chciała jeździć do takich firm tylko, gdzie jest dobra atmosfera, gdzie wózkowy ogarnia i nie robi szkód, gdzie jest łazienka bez problemu i prysznic, gdzie jeszcze kawę zaproponują. Tak to można, więc fajnie. Także w ramach tego, o właśnie tu jest, widzicie? Gustav Wolf. Widzicie czy nie widzicie? Przyjechało. O, teraz widać.
W ramach zachęcania firm do tworzenia dobrych warunków pracy dla kierowców serdecznie pozdrawiam firmę Wolf Gustav w Strzelcach Opolskich. Nie w Strzelcach Opolskich, sorry. Zimna wódka. To jest zimna wódka. Właśnie, zimna wódka. Są takie miejscowości u nas w Polsce. Także pozdrawiam. Pozdrawiam, bardzo fajny załadunek. Życzę wszystkim firmom właśnie, żeby tak miały. Nawet Wózkowy powiedział, że się bardzo fajnie pracuje, że dawniej pracował w jakiejś tam innej firmie i było dużo roboty i powiedział, że on się roboty nie boi. Zresztą to było widać, że fajnie wszystko poładował. Jedziemy teraz na drugi załadunek. Witam. No cześć, pozdrawiam. Pozdrawiam, foteczka, do później. No dzięki, szerokości. Jadę teraz na drugi załadunek, bo sytuacja wygląda dzisiaj tak dosyć nietypowo. Ja wiem, że to jest bardzo nietypowe, żeby pierwszy ładunek ładować do przyczepy. I dlatego właśnie tak sobie bardzo mądrze rozmieściłam ten ładunek, mianowicie, że wszystko rozmieściłam dokładnie na osiach. Wiem, że już do przyczepy nic nie będę ładować, dlatego nie ładowałam od samego przodu, tak żeby przyczepa cała od góry była idealnie doładowana i była, powiedzmy, w tak dużym stopniu, jak jest to tylko możliwe, że tak powiem, niezależna. Znaczy w sensie niezależna i żeby źle nie wpływała na solówkę. Generalnie zawsze powinno się auto ładować od początku, nie? Dociążać oś pędną i wtedy dopiero przyczepę, ale ten ładunek, który teraz ładowałam, rozładowujemy w Niemczech, na zachodzie Niemiec, ale później mam jeszcze kilkaset kilometrów z kolejnym ładunkiem, mianowicie, bo mamy drugi ładunek do Luksemburga, bo w czwartek jest Boże Ciało, więc Niemcy mają zakazy, nie pracują. Zatem Aleks znalazł mi taki ładunek, żeby pojechać do kraju, który nie świętuje, który normalnie pracuje. Zatem w czwartek mamy rozładunek tego, co właśnie teraz załadujemy w Poligalu w Skarbimierzu. Tam już ładowaliśmy nieraz. Dlatego właśnie wolę ujechać teraz 90 km z załadowaną przyczepą, niż później kilkaset w takiej samej pozycji jak teraz. Zatem teraz jak przyjedziemy, musimy odpiąć przyczepę, załadować solówkę, podpiąć przyczepę i wtedy good to go, jedziemy w świat. Także popatrzcie, tutaj akurat świetnie się sprawdził mój tandem, mój zestaw. Wagowo jest wszystko dobrze, bez problemu. A zobaczcie, że na zwykłym zestawie bym tego tak nie załadowała, bo w Poligalu nie ładują tylko i wyłącznie od tyłu. Mój tandem coraz bardziej w użyciu. Przedtem ta konfiguracja, tak na samym początku też z Aleksem uczyliśmy się tego, bo Aleks jednak jest wyspecjalizowany w naczepach, więc nie zawsze się udawało wykorzystywać tak do końca, do czego ten zestaw jest skonfigurowany. No ale popatrzcie, teraz już jesteśmy... Dobrze nam to wychodzi. Także fajnie. Gazujemy. Ojej, miałam teraz trening o 9 godzinie, zrobiłam trening, stoję na parkingu przy A4 i akurat był tutaj prysznic, całe szczęście, więc poszłam się wykąpać i pani, która tutaj obsługuje, bo nie wiem czy wiecie, ale na polskich parkingach, przy polskich S-kach, autostradach jest bardzo dużo właśnie parkingów, gdzie nie ma stacji benzynowej, ale są toalety, parking dla ciężarówek i osobówek oczywiście też i są prysznice, które są darmowe, ale które są zamknięte, bo często właśnie na tych mopach jest ktoś, kto się tym zajmuje, kto się tym opiekuje i zazwyczaj te prysznice są zamknięte, ale zawsze jest gdzieś osoba w twoim kantorku, która odpowiada za czystość. I wiecie co jest paradoksalnie? Co jest najlepsze, że właśnie te darmowe prysznice na takich mopach przy autostradach zazwyczaj są lepiej utrzymane i są czyściutkie niż te prysznice na stacjach benzynowych, za które się płaci już teraz w zasadzie minimum 3 euro. Więc nie dość, że jest za darmo, to jest jeszcze czysto. Tylko że właśnie czasami jest tak, że jest letnia woda. Jak dzisiaj szłam, pani, która tam siedziała sobie na murku, paliła papierosa, mówi: prysznic, tak, jeżeli jest, można. Tak, tylko ja pani otworzę, bo tu się chłopy wpierdalają. To ja im zamykam, oni mają swój, a dla dziewczyn jest wasz osobny. No więc poszła po klucz, otworzyła mi. I było czysto i tak dalej. To mówi: tylko tam woda może być taka nie za ciepła. Ja myślę, aha, to ja już wiem co to znaczy, ale miałam nadzieję, że chociaż będzie taka przełamana. I powiem wam szczerze, nie ma jak to taki zimny prysznic.
Nawet do drzewki nie... Stwierdziłam, że nie będę nakładać do drzewki. Więc no, woda była zimna. I jaka pobudzona jestem. Jedziemy teraz na ten drugi załadunek. No, więc chciałam wam powiedzieć, że dawniej, jeszcze powiedzmy w tamtym roku, tylko w poniedziałek były korki na wylocie z kraju. A czwórka oczywiście zawsze zakorkowana. Jak nie z Wężki, to jakiś wypadek. Wiadomo, A4, autostrada śmierci. Ale teraz powiem wam, że teraz to już nawet we wtorek są korki. Teraz akurat jakieś tam zdarzenie jest, komuś coś się zepsuło i stoi. Ale generalnie wciąż powiem wam, że... Lepsze od niejednego z was, może nie od wszystkich, ale od nielepszego, na tyle odważną, że już zdążyłaś, mimo młodego swojego wieku, zdążyłaś zwiedzić pół świata ciężarówką. Uuu. Dziękuję, kolego. I co teraz powiedzą? Ej, to za medal od prezydenta. Ciekawe, czy coś jeszcze usłyszymy ciekawego o mnie. No, a widzicie, jakoś teraz te trasy tak chyba trzeba planować w ogóle, żeby ani we poniedziałek, ani we wtorek nie wyjeżdżać z Polski, bo powiem wam, że strasznie dużo czasu się traci, szkoda tego czasu. Chociaż ja teraz w sumie to nie planuję za bardzo, za szybko do Polski zjechać. Wszystkie już takie sprawy wymagające mojej obecności osobistej załatwiłam, więc w przyszłym tygodniu tylko mam koncert Metaliki w Pradze, więc to jest jeszcze termin, na który jest dla mnie ważny, bo mam kupione bilety. Jeszcze w tamtym roku kupiłam bilety. Jak zobaczyłam u swojego kolegi na story właśnie, że wrzucił, że kupił bilet na koncert Metaliki w Pradze, to ja po prostu od razu pamiętam, że to był poranek po panieńskim mojej przyjaciółki i wody. I pamiętam, jak siedzieliśmy z moją siostrą w hotelu na śniadaniu, taki zmarnowany. No i pamiętam właśnie, że oglądałam story na Instagramie, patrzę, o, znajomy wrzucił koncert Metaliki, że bilet na koncert Metaliki jest w Pradze. Ja od razu Praga, Metalika, koncert, bilet od razu, najlepsze te pod sceną, bo jeszcze były. No, pamiętam, jak AC/DC wypuszczało bilety, to dosłownie w ciągu chyba 5 minut nie było już biletów pod scenę, bo oczywiście mi zależało pod scenę. Było Foo Fighters. Trochę dłużej, ale powiem wam też, że w ciągu godziny pod scenę nie było biletów, także jak zobaczyłam właśnie Metalikę, od razu nie sprawdzałam, czy jest gdziekolwiek indziej, od razu stwierdziłam Praga, dobrze, będzie blisko w razie czego. Więc mam 2 bilety na Metalikę. Jeden dla siebie, drugi oczywiście dla mojej siostry. Bilety nie należały do najtańszych, ale czego się spodziewać po Metalice? Wydaje mi się, że kosztowały chyba 9 stówek za głowę. Pod sceną, pod samą sceną, znaczy pod tym polem, na tym polu pod sceną oczywiście, nie? Tam ci goście zaraz zaczepiają. No dobra, jedziemy w tym korku, jedziemy 2,5 km do końca, a co najgorsze przeszło. Coś tam mówią, że puszczają, ale to już idzie 25 na godzinę, więc będzie spoko. No i przenosimy się już powoli teraz prosto na Eurowag, na Krzywą, na tankowanko. No felki piękne, pozazdrościć. Dziękuję. No i dobrze, ta strona już zatankowana. Teraz jeszcze tylko tam. Jestem głodna. Widzicie, miałam jeść w jakimś barze, w którym jeszcze nigdy nie jadłam, ale się okazało, że po tankowaniu coś się wydarzyło na czwórce przed Dresdem. No i w końcu jechałam przez Olsztyn. A teraz dochodzi godzina 19 i właśnie wjeżdżamy do Niemiec. Do widzenia, Polsko. Bundesrepublik Deutschland. Willkommen. Wiecie, co ja dzisiaj odwaliłam? Dobre w ogóle. Jest godzina... Ja nie mogę, w 6:30. Miałam godzinę temu już jechać. Wiecie, co się stało? Jezu, ja nigdy nie zasypiam, ale zaspałam tylko i wyłącznie dlatego, że telefon mi padł, budzik nie zadzwonił, tak się fajnie spało. Jezu, jakie mi się schizy dzisiaj śniły. Śniło mi się, że statkiem pirackim z jakimś, nie wiem, z jakimś powalonym dziadkiem, który zbierał głowy cygańskim. Płynęłam na koncert Metaliki do kina i ta rzeka płynęła przez kino i nie ma być koncert, bo bez sensu. No dobra, ale efekt jest taki właśnie, że kurde, 12 na rozładunku, a miałam być w tej chwili, a teraz czym żaden korek nie wyskoczy, a mam jeszcze się doładować, a jutro jest święte. Wszystko to po prostu, ta godzina, która zaspała, może wszystko zawalić. No nic, poszłam już do toalety, trochę się na szybko umyłam. Jeszcze krem. Te 5 minut już mnie nie zbawi, ale mega nieprzyjemne uczucie, nie? Jak człowiek się budzi i w ogóle tak się budziłam, byłam tak zaspana, tak dobrze spałam. Wczoraj czytałam książkę na wieczór i nie wiem, czy ta książka mnie tak uspała strasznie.
Bo ja normalnie się zawsze budzę dużo wcześniej. Ja budziłam się dzisiaj, patrzę na zegarek z automatu. Po trzeciej? Myślę, jak po trzeciej, jak takie jasno? Patrzę na zegarek, za szósta. Myślę, ja nie mogę. Jezu. Masakra. No nic, 10 godzin pauzy. Godzinę przewaliłam. Rozbudziłam się trochę, żeby coś z nas głupiego nie zrobić. Tak dzisiaj stałam znowu. No to jedziemy w tą trasę dzisiejszą, ale będzie dzień. Godzina stracona i tej godziny może mi braknąć, żeby załadować, ale by było. Nie, Jezu. Tak pięknie skroił Alex plan. Kurde, i ja go zawalę. Nein. Dobry Pani Iwono. No dzień dobry. Dzieją się rzeczy dosłownie niemożliwe. Dobra, ustawiłam się, idę się rozładować, wszystko wam powiem. No dobra, jak się rozładowałam, teraz już wam wszystko opowiem. Słuchajcie, kontynuujemy nasz program pochwalania dobrych firm. Firm, które traktują dobrze kierowców. I słuchajcie, jak widzieliście, tutaj jest firma Gustav Wolf, niemiecka firma. Widzicie, pani jeszcze z firmy pomachała na światłach. Niemiecka firma, w jej polskim oddziale ładowałam wczoraj. W polskim oddziale pracownicy chwalili firmę, którzy tam pracowali, mówili, że jest fajna atmosfera. Mnie też bardzo dobrze potraktowali. A jeżeli chodzi o Niemcy, to samo. Przyszła pani, bo dzisiaj w ogóle już mieli zamknięte, tak naprawdę, ale w związku z tym, że Alex brał ładunek, to się upewnił, że przyjmą ten ładunek dzisiaj, bo jeżeli nie, to wcale go nie bierzemy, więc oni załatwili mi widlak, wózek widłowy gdzieś tam z firmy po sąsiedzku, także jak przyjechałam, firma już wiedziała, że dojeżdżam, Alex był cały czas z nimi w kontakcie, jak przyjechałam, tylko w zasadzie ustaliłam, gdzie mamy, w którym miejscu się rozładowywać, wózek od razu był. Trochę się zmartwiłam w którymś momencie, muszę przyznać, bo wózek nie miał takich super długich wideł, jakim mnie ładowali, a te rolki były jednak na środku załadowane, ale udało się rozładować. Niektóre, które nie chciały się tak jakby zaczepić, to dawałam gumy na widły, pomiędzy widły a paletę i one się trochę udało wysuwać, a później to już spoko, także tutaj takie same warunki, bardzo dobre, pani była dla mnie bardzo miła. Jak skończyliśmy, zapytała się, czy chcę skorzystać z toalety, bo jeżeli tak, to mnie zaprowadzi i gdzie jest woda i tak dalej, i tak dalej. Znaczy w toalecie zawsze jest woda, to znaczy teoretycznie zawsze jest woda, bo z takimi toaletami dla kierowców różnie bywa. Przypominam, że jutro jest święto, dlatego to dzisiejsze moje zaspanie akurat dzisiaj. Wniosek jest taki z tego, że trzeba w Wolvusiu ustawiać alarm, tak, żeby mnie Volvi budził. I wiecie co? I spodobał mi się ten pomysł. Dlaczego Volvi miałby mnie nie budzić, prawda? W takich miejscach przydatny jest ten hamulec, który trzyma auto pod górkę. Tutaj jest parking, na którym sobie zawrócę. Tak jak przyjechałam, to stwierdziłam, że tutaj będzie mi łatwiej niż tam pod firmą. Aby się nie przeceniła, ale chyba okej. On jest taki pod kątem, że wydaje się tam być dużo miejsca, ale jego tak wcale aż nie ma. Biorąc pod uwagę to, że dróżka, na której jestem, jest ciasna, więc nie mogę się tak wyłamywać na nowo, wiecie? Bo się później nie będę miała gdzie wyprostować. Tylko tak, dogiąć się na raz. Teraz już cały czas doprostowywać, uciekać z ciężarówką.
Kurde, takie przełamania. Idę zobaczyć, jak prawa strona wygląda. Oczywiście w tym czasie się musiało subówek nazbierać. Boję, że Zafika się mocno złamie. Właśnie. Już jestem mocno złamana, Zafikę przywalę zabudową o ten. Oj, patrz, w takiej sytuacji na poważnie przydają się poduszki wszędzie. Bo ja w tej chwili sobie podnoszę Volviego tylko z tyłu i redukuję to takie przełamanie. W razie czego mam drogę do podprostowania, tylko ona jest też pod przełamaniem. W jakim miejscu można z kolei, wiecie co zrobić? Ale troszeczkę wyjadę. Nie za dużo, tego nie widać z przodu. Ale dopiero jak wyszłam, to zobaczyłam, że jest gigantyczne przełamanie. Jakbym tu wjechała, to bym spadła i na baki. O, i teraz już będziemy w domu. Wyjazd będzie łatwiejszy, bo ta droga nie była, ten plac nie był prostopadły, tylko pod kątem właśnie. Teraz potrzebuję przód podnieść, żeby nie uszkodzić zderzaka. I teraz tak, widzicie, wezmę sobie to całkiem z lewej, cofnę komuś na podwórko. Czy to jest jakaś firma, widać, spoko. I to się poprawia, widzę na 2 razy, bo mało wyjęłamka była. Tu jest ten plac generalnie o tak, droga jest tak. Tam to jest to przełamanie, co mówiłam, żebym tam wjechała. Jakbym nie wyszła, nie popatrzyła, to bym wjechała, to bym miała niespodziankę, bo bym się bakami zawiesiła tam. Od razu bym uszkodziła baki takim czymś. Tam też jest o takie jeszcze większe przełamanie. Tam jest drzewo, wysokość w tych liściach będzie jakieś 3 metry, ja mam 4 metry, więc trzeba uważać, więc generalnie muszę to zrobić jak największym łukiem i brać pod uwagę to przełamanie. Bo jak solówka będzie o tak, to przyczepa będzie tak. Jeszcze będą złamane, to one się mogą styknąć, więc żeby nie robić uszkodzeń, to właśnie ten pilot tutaj jest już w poważnej sprawie potrzebny. Jezu, jak ja wyglądam w ogóle, ale dobra. To nieważne. Ważne jest teraz, żeby wyjechać stąd bezpiecznie. Teraz na maksa wszystko. Teraz dałam na maksa, akurat wiecie, wypoziomowałam i całość na maksa. Jak ja słyszę to, jakby sprzęg tam strzela już. To jest ten moment. Trzeba to robić bardzo powoli, na hamulcu, żeby nie bujać zestawu, wiecie? Bo jak w takiej sytuacji, jakby gdzieś tam doszło do styknięcia, to żeby się nie bujało i nie pracowało to uszkodzenie, to tylko żeby od razu to zatrzymać na parkingowym hamulcu i tutaj sobie podnieść. No i przedtem jak cofałam właśnie z górki, też bym chciała powiedzieć, że w takich sytuacjach cofania precyzyjnego generalnie cofania z górki z ciężkim zestawem zawsze jest trudne, ale tutaj Wam też powiem naukę z gabarytów moją, że trzeba cofać na biegu, nie na hamulcu, tylko na biegu. Ostatnio już jak jest, oczywiście jak już jest bardzo precyzyjnie, to już trzeba trzymać hamulec i puszczać oczywiście, żeby nie zagrzać hamulców, jak się ma załadowane auto, ale tak, to generalnie na biegu. Bieg najniższy wsteczny będzie sam trzymać i jest najlepszy do manewru. Takie moje polecenie. A teraz mam konferencję CSR-ową z Unią Europejską, Komisją Europejską w sprawie dobrych lub złych warunków, oczywiście raczej chodzi o złe warunki pracy kierowców, więc tyle to tyle. Wyglądam jak nie powiem co, ale dobra. Bałagan mam, zobaczą bałagan. Jestem w brudnej koszulce, kurde. Jejku, ale wyglądam na nic. Byłam prawdziwym kierowcą na konferencji. Powiedziałam, że w ciągu 10 lat nic się nie zmieniło, jeżeli chodzi o warunki sanitarne dla kierowców. Parkingów dalej tak samo brakuje. Jak ukradną paliwo pod Noflądeka, nikt się nie przejmuje, więc generalnie na firmach dalej nie ma dostępu często do toalet, więc jest dużo do zrobienia. A teraz jadę, wiecie co, bo się śpieszę znowu. No i powoli powinniśmy już dojeżdżać do jakiejś główniejszej drogi. Zobaczmy, jak ona wygląda. No i teraz już jest troszeczkę szerzej.
ten dzień, gdzie musimy podjechać na zakazie. Nie mam innej opcji. Zostało mi dosłownie 70 km do granicy na Aachen. Startuję z Kolonii. Wszystko się zepsuło od tego, jak właśnie wyjechałam z Polski, no i wykorzystałam 8:20 jazdy, bo już miałam 15 godzin pracy, bo straciłam m.in. godzinę 20 na trening. Najpierw stanąć, później ruszyć po treningu. Więc gonił już mnie czas pracy, jeszcze robiłam załadunek i tak dalej. No i później reakcja lawinowa. Wczoraj wykorzystałam pełny czas, ale i tak mi brakło. Muszę jechać, bo jeżeli nie dojadę, to zapłacę karę za opóźnienie, więc mam nadzieję, że się uda. Gdzie? Udało się. Leki nie pocięli. Wszystko dobrze. Paliwa nie ukradli. Jest godzina 4:30, wiecie? Gdyby to już było na przykład 6 rano, no to już bym się pewnie nie porwała, ale jest 4:30. No nic, trzymajcie kciuki. Zobaczymy, czy się uda, czy nie. Mam strzałkę, on jedzie. Patrzcie, pierwsza policja mnie minęła. To na środkowym pasie to jest policja. Pojechali dalej. I wiecie co, jest dużo ciężarówek nie wyglądających na takie wyłączone z zakazu, typu silos. Tutaj widzicie jakiś kontener, tu jakieś ciężarówki jadą, no ale dobra, oni mogą być pocztą od BDF. No i jeszcze nas tu trochę jedzie, wiecie? Niedobitków, 4:36. Dobra, już kierunek Aachen. To już wiadomo, że jedziemy w stronę granicy. W razie czego, nie? Taka informacja dla policji, żeby tylko do Belgii. 60 km w tej chwili. Patrzcie, druga policja mnie wyprzedza. Koniec. Niemcy. Patrzcie, stare motele na granicy, po prawej. Nie, albo to nie motele. Tutaj pewnie były wszystkie te agencje celne. Po amerykańsku by to wyglądało jak na motel, nie? Ale tutaj jednak granica, więc cała infrastruktura celna. Kiedyś to było na granicach co? Ja tego nie pamiętam. To znaczy pamiętam granicę oczywiście na Niemczech jeszcze, jak jeździłam na busach, ale towarów nie przewoziłam, więc nie pamiętam. Znaczy nie wiem, jak się robiło te wszystkie celne papiery. Jejku, pamiętacie te czasy, jak sprawdzali dowody na granicach? A paszporty? Uwaga, uwaga, jesteśmy w Belgii. Mój toll już się włączył, więc jesteśmy w Belgii. Znaku nigdzie nie widziałam Belgia, ale uwierzcie mi, że jesteśmy. I zaczynamy dziurawe autostrady. Ale tak sobie myślę, że popatrzcie, to jest ta część jazdy po Unii Europejskiej, której bardzo nie lubię. Zakazy. Droga pusta całkowicie, rozumiem, że jest święto, ale patrzcie, droga pusta, no i po co ten zakaz? Mogliby, jak już tak trzeba robić te zakazy, to chociaż od godziny 6 powiedzmy, tak, że rzeczywiście cywile wyjeżdżają na drogę, to żeby mieli już powiedzmy czysto od ciężarówek. Patrzcie, ciężarówki, które są dla ludzi, mają zakaz, nie? To jest takie dziwne. Człowiek się musi czaić i bać i czuć się jak przestępca tylko dlatego, że chce dowieźć towar i zrobić pracę, bo coś mu nie poszło. Mimo wszystko, bo popatrzcie, 2 policje mnie minęły. Pandemia pokazała, że gdy osobówek nie było na drogach, nie było korków. Sprawnie się poruszaliśmy między sobą. Była pandemia i ludzie nie jeździli, a myśmy jeździli jeszcze więcej, to spokój był całkowicie na drodze. Ale dobra, wiecie, mamy ile? 200 km mamy do celu. Przybycie na 8, ale ja mam trening o 7 rano, a jest 5:30, 5:26 dokładnie, więc przed 7 wstajemy gdzieś i będziemy ćwiczyć.
Szukam jakichś znaków. Widzicie, na Luksemburg na razie nic nie piszą. Na Google też wygląda na to, że tunele są zamknięte. Bo jak pojadę dookoła przez Namur, tak, tą drogą do ADR-ów, to mam 30 km dalej. Ani dużo, ani mało, po co dodatkowo dokładać 30 km paliwa i opłat drogowych. A Belgia nie jest tania niestety. Ten kierowca przede mną na litewskich blachach też się mota, widzicie? Idzie lewym pasem, pewnie chce jechać na Luksemburg. Ale tutaj Lierz-Luksemburg ewidentnie dłuższa trasa na Wałbrzych. Widzicie po lewej stronie na tym znaku Ferme przez 2E, to znaczy, że zamknięta. No, to Litwin ewidentnie nie wie co robić. Kilometry dokładać. Tak, czasami bywa w transporcie. Dobrze, że jest zaznaczone jednoznacznie. Zamknięta i koniec. Także gazujemy teraz na Muhur. No i mamy już zjazd na Rodange, czyli Luksemburg. Tutaj się dawniej tankowałam zawsze. Tym razem jestem zatankowana w Polsce. Tutaj to rzeczywiście wieki nie byłam, powiem wam. No i jesteśmy na granicy belgijsko-francuskiej. Szybka zmiana krajów, tachografię. Mam wodę, która leży i cały czas mnie denerwuje, bo tak się rusza w czasie jazdy i dotyka fotela i robi hałas. Ojejku, ale ta moja trenerka daje mi w dupę. Takie mam mięśnie przećwiczone. Sprawdzę sobie jeszcze na Google adres, bo nie sprawdzałam do tej pory. No i witamy we Francji. I co? I dalej coś. To się okazuje, że to nie woda, tylko co innego. Gazujemy. Kawałek landówką i w zasadzie to mamy tylko 17 km już do celu, więc tyle wjechaliśmy. Nie jeszcze ktoś, kto nie słyszał tej historii o tym, jak tutaj pierwszy raz w życiu siadłam za kierownicę. Bez serca jeszcze. A wiecie co, że też wtedy tandemem jechałam? Bo przez pierwszy miesiąc swojej pracy jako kierowca jeździłam właśnie przez miesiąc tandemem Iveco i pamiętam, że jak właśnie wyjechałam z pomiędzy tych zakrętów na wiadukt, na który wjedziemy, to myślałam, że nie wiem co zrobię, że kierownicę oderwę. Tak się bałam. Widzicie? Chwilami jest troszeczkę ciasno. Co dla młodego kierowcy może być, to się nie spodziewa, nie? A ja się tutaj rozpędziłam. No i było. Gdybyście mogli zobaczyć, co jest na prawo i na lewo, to też jest generalnie super wysoko. Naprawdę super wysoko jesteśmy. A to co? Starzał się ten wiadukt. Hamują całkiem bez potrzeby. No i później już nic takiego nie ma. Ale pamiętam, że się mega przestraszyłam. Ale jakoś wyjechałam, ale nogi mi się trzęsły. Tak jeden wiadukt jadł dookoła. Już pamiętam, widzicie, 11 roga dalej pamiętam. Jest NC Transport. Chyba rzeczywiście trafimy od razu. Co to było? Strzałka jest tam. Rampy są tu. Tak, libra są tutaj jest. No wygląda na to, że do tu popatrzcie, bez problemu. Idę się meldować. I widzicie, to nie tu. Prawie, że tu, ale nie tu. I wiecie co się okazało? Wiedzieli, że się nie muszę rozszczepiać. Ale powiem wam też, że już mi się sprzęg wyrobił, już mi się bez problemu odpina. Już mi się pewnie to oczko, że tak powiem, trochę wyrobiło i już jest spoko, bo przedtem to musiałam tak idealnie się wypoziomowywać, żeby mi się odpięło. A teraz już kolejny raz, jak się odpinałam wcześniej, to już całkowicie bez problemu za pierwszym razem pociągnęłam i otwarte. Więc widzicie, nowy sprzęt nawet trzeba rozjeżdżać. Dobra, jakoś tu może będziemy. Że lepiej było się odpiąć, bo tutaj nie ma tak dużo miejsca aż. A może mi się zdaje dzisiaj. Dobra, jak zwykle panikuję, że nie ma miejsca, a miejsce jest już. Dobra, bo tam na końcu miałam przecież ten... miałam pasy i to wszystko, więc...
to mówią, elegancja Francja. Jest parking. Można gdzieś stanąć, jest oznaczeniem. Tak można pracować i się meldować. I już na pierwszy rzut oka widać, że to będzie fajna firma. Jest parking, człowiek na bramie jest miły, z lotu biorą na rozładunek, toaleta czysta, posprzątana, prysznic, więc powiem Wam, że dobrze się tutaj dzieje. Trochę ciasna brama, nie będzie za mną biec, bo tutaj widzę rampy, a mi mówi na lewo i na prawo. Chyba tutaj będzie co? Tu mają jakieś rampki. No dobra, musimy wcofać do prawe lustro, czego rzecz jasna nie lubię. Odwieczny problem, gdzie jest sama rampa. Ja nigdy nie widzę na początku. Czy to jest ta linia? Już, czy jeszcze nie? No bo dobra, tak już bardzo. Doprostuję, teraz też go widzę. Tu dokładnie mam wstawić tą... A! Myślałam, że gdzieś coś mam przywalić, on bipczy, a to po prostu wszyscy lubią na mnie trąbić i te drzwi otwierać. Nie idzie mi to co fajnie, powiem Wam szczerze. No dobra. Dobra. Robimy to, nie ma co się bawić. Pięknie. Sama bym tego lepiej nie zrobiła. Idę otwierać drzwi wszystkie. Autko się rozładowuje, powoli wypalczakiem. To jest moja kolejna trasa. To znaczy to nie jest trasa, tylko załadunek. Także wracam do Niemiec i będę ładować. Zobaczymy co. Nie ma tutaj za bardzo gdzie stawać już po trasie i powiem Wam, że będę próbowała się ich zapytać, czy mogę tutaj u nich zostać na noc. Gdyby mogła, byłoby pięknie, idealnie. To by była firma wspaniała, idealna pod każdym względem, więc by było świetnie, bo by było bezpiecznie. Wiecie, to jest jednak Francja. Mam dużo paliwa cały czas. Do tego jest prysznic, jest toaleta, jest ochrona, jest światło. Wymarzone miejsce. I tym oto pozytywnym akcentem, bo firma Wiesmann pozwolili mi tutaj zostać na noc, więc po prostu jestem przeszczęśliwa. Zaraz kończę Tacho, jest godzina 14, ja kończę pracę, dzisiaj zaczęłam o której 4:30, no to i tak króciutko. Więc tylko niecałe 6 godzin. Załadunek mam jutro w Niemczech. 7 dych podjazdu, godzinę jazdy, więc lepiej, że zostanę tutaj. Zjechałam dzisiaj na jeden parking, chciałam sobie kawę kupić, a był tak niemiłosiernie zawalony, że nawet dosłownie wyskoczyć z auta przy dystrybutorze się nie dało, bo już jedno auto stało, więc... A inne jeszcze zablokowało przejazd, więc przez dystrybutor był jedyny przejazd przez stację. Zatem tyle, co się przycisnęłam. No i tyle. Dziękuję za uwagę. Właśnie, jeszcze raz muszę podkreślić, zgodnie z zasadą, że tych, którzy chwalą, tych, którzy dobrze traktują kierowcę, trzeba chwalić. Wiesmann, Jezu, Francja, Falcumont na F. Kod pocztowy Wam powiem. 57 380. Świetne traktowanie dla kierowców. Jest parking, można zostać na noc, widzicie. Prysznic, toaleta, wszystko jest i obsługa bardzo miła. Załadunek od razu. To się chwali i niech będzie przykładem dla innych firm. Do zobaczenia w kolejnym odcinku, a ja może w końcu coś zjem, bo już mam trochę postu zrobione, to już myślę, że zrobiłam rozładunki i myślę, że zasłużyłam na jedzenie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Cześć!